Cześć, witam Cię już w ostatnim dniu wyzwania na temat polskich zaimków. Ja nazywam się Magda Szczepaniak-Campbell i przez ostatnie dni oprowadzałam Cię po świecie zaimków, tłumaczyłam różne zagadnienia i omawiałam przykłady. Dzisiaj natomiast chcę wytłumaczyć Ci, co zrobić z zaimkami, które w jednym przypadku mają aż 3 formy, bo z tym studenci mają najczęściej problem. Aby wytłumaczyć Ci, której formy będziesz potrzebować, na przykład jeżeli masz 3 do wyboru, posłużę się teraz 2 przykładami, abyś to zrozumiał i zapamiętał. Go, jego, niego. Zasada jest bardzo prosta i żeby ją zobrazować, wyobraź sobie taką scenkę, że 2 kobiety rozmawiają na temat jakiegoś mężczyzny. Go. Wczoraj wspominałam, że ta pierwsza forma, jeżeli masz do wyboru 3, jest to forma najczęściej używana zarówno na końcu zdania, jak i w jego środku. Nie ma tutaj żadnego akcentu, jest to forma bardzo neutralna. Czyli wyobraźmy sobie tą naszą scenkę, siedzą 2 kobiety i rozmawiają o jakimś mężczyźnie. Jedna mówi: widzę go. Ja go nie widzę. Znasz go? Tak, bardzo go lubię. Zaproś go na imprezę. Może go zaproszę. Jak widzisz w tych zdaniach, zamiast używać imienia tego mężczyzny, w rozmowie o nim posługują się tym jednym zaimkiem go. Natomiast jego jest to już forma dużo rzadziej używana, czyli jeżeli porównasz go i jego, to go jest bardzo popularne, jego dużo mniej. Ale używamy tej formy, kiedy chcemy zaakcentować jakąś informację, czyli zaakcentować ten zaimek go. Jeżeli go chcesz zaakcentować, to musisz powiedzieć jego, a także jeśli używasz tego zaimka na początku zdania. Wtedy nie używasz go, używasz jego. Kilka przykładów. Ja jego nie lubię. Tutaj możesz też powiedzieć: ja go nie lubię. Ale jeżeli chcesz zaakcentować tę sytuację, jeżeli chcesz zaakcentować, że właśnie jego nie lubisz, to wtedy musisz użyć tego zaimka, czyli lubię go. Ja jego nie lubię. Czyli to jest taki dodatkowy akcent. Jego lubię i lubię też Pawła, czyli kiedy mamy ten zaimek na początku zdania jego. I kolejny przykład. Zaprosiłam wszystkich na imprezę, ale jego jeszcze nie. Więc tutaj też dochodzi ta sytuacja, kiedy chcemy coś zaakcentować, podkreślić. Czyli zaprosiłam wszystkich już na imprezę, ale niestety jego, czyli tej jednej osoby, jego jeszcze nie. I ostatnia sytuacja, która jest najłatwiejsza. Jeżeli potrzebujesz zaimka po przyimku, to wtedy musisz użyć tej formy z ni na początku, czyli niego. Czekam na niego. Przez niego się spóźnimy. Liczę na niego. Bez niego nie idę. Czyli jak widzisz, tutaj niego występuje po takich przyimkach jak na, przez, znowu na, bez. Jeżeli masz przyimek, to po przyimku nie możesz powiedzieć czekam na go. To nawet nie brzmi dobrze. Albo czekam na jego. Nie. Więc jeżeli mamy przyimek, to na niego, przez niego, bez niego. Podsumowując, z tych 3 form go jest to forma najczęściej używana. Nie ma tutaj żadnego akcentu, nie ma tutaj żadnego takiego wyróżnienia. Jest to zaimek, który występuje w środku zdania lub na jego końcu. Natomiast jego jest to forma rzadziej używana i posługujemy się nią, kiedy potrzebujemy coś zaakcentować, coś wyróżnić w naszej komunikacji, w naszym zdaniu. Lub kiedy ten zaimek jest na początku zdania. Natomiast niego wydaje się najłatwiejsze w tej grupie, ponieważ zawsze występuje po przyimkach. Czyli jeżeli mamy przyimek, to musimy wybrać tę formę, która ma ni na początku.
W rodzaju żeńskim mamy taką sytuację, kiedy mamy dwie formy jej i niej. I znów posługujesz się tymi informacjami, o których mówiłam przed chwilą. Jej jest to forma podstawowa. Tutaj nie mamy już tej dodatkowej formy, jak było to w przypadku rodzaju męskiego. Czyli możesz powiedzieć: nie lubię jej, nie znam jej, kupiłam jej prezent. W ćwiczeniu z pierwszego dnia w tej piosence było takie zdanie: zabierz jej nóż. Kiedy występuje ten zaimek po przyimku, potrzebujemy znów tej formy z ni na początku, czyli niej. Spotkamy się u niej. Dostałam od niej kwiaty. Pojadę do niej jutro. Zadzwonię do niej w weekend. Mam dla niej ważną wiadomość. Czyli jak widzisz, po tych wszystkich przyimkach u, od, do, dla potrzebujemy tej formy z ni na początku, czyli niej. Mam nadzieję, że Ci to pomogło. Podsumowując, pierwsza forma najczęściej używana. Jeżeli są 3 formy, to druga forma służy do zaakcentowania. Forma z ni na początku występuje zawsze po przyimku. Gdzie mamy do wyboru cię i ciebie, to po przyimku będzie to ta druga forma, czyli bez ciebie, u ciebie, dla ciebie. Teraz na podsumowanie tego wyzwania i na podsumowanie tej lekcji przygotowałam bardzo krótki quiz. Zrobimy go wspólnie, bo wtedy będziesz mieć pewność, że Twoje odpowiedzi są poprawne. Pierwsze zdanie to: kupiłem dla prezent. I masz do wyboru 3 opcje. Ona, niej i jej. Sekunda dla Ciebie i zaraz omówię ten przykład. Kupiłem dla prezent. Tutaj taką wskazówką jest właśnie ten przyimek dla. I z 3 opcji, które masz, musisz wykluczyć ona, ponieważ wiesz, że tutaj nie potrzebujemy mianownika, czyli tej podstawowej formy. Pozostałe 2 opcje, niej i jej, są bardzo podobne, ale już po naszej dzisiejszej lekcji wiesz, że jeżeli mamy przyimki, to potrzebujemy formy rozpoczynającej się od ni. Czyli tutaj poprawną odpowiedzią jest dla niej. Kupiłem dla niej prezent. Czy idziesz z do kina? Możesz już na początku wyeliminować jedną formę, a mianowicie im. Bo wiesz, że po takich pojedynczych literach albo po przyimkach troszeczkę bardziej rozbudowanych potrzebujemy formy rozpoczynającej się od ny. Więc im to na pewno nie. Masz 2 formy, nim i niego. Tutaj już potrzebujesz wiedzieć, jakiego przypadku użyć. Z w tym przykładzie potrzebuję narzędnika. I formą narzędnika jest tutaj nim. Czyli idziesz z nim do kina. I ostatni przykład. Lubisz go? Nie. Mamy 3 formy. Go, jego, niego. Dam Ci sekundę. Tutaj, gdzie potrzebujemy zaimka, nie ma żadnego przyimka przed, czyli możemy już wykluczyć tę formę niego. Mamy 2 formy go i jego do wyboru. Wiesz też po dzisiejszej lekcji, że go nie rozpoczyna zdania. I te dodatkowe wykrzykniki świadczą też, że chcesz coś zaakcentować, że to jest coś ważnego do powiedzenia i mówisz jego nie. Lubisz go? Jego nie. Ważna informacja. Bardzo Ci dziękuję za te 3 dni. Oczywiście wyzwanie się skończyło, ale jeżeli masz potrzebę jeszcze skonsultowania ze mną drogą mailową przyimków, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Najlepszą formą ćwiczenia zaimków jest używanie ich w zdaniach. Ta tabelka, którą masz po tym wyzwaniu, która zawiera wszystkie zaimki, jest bardzo trudna do zapamiętania bez żadnych przykładów. Także im więcej zdań z zaimkami napiszesz, im więcej testów, różnego rodzaju ćwiczeń przerobisz, tym szybciej utrwalisz sobie wiedzę. Jak wspominałam w
pierwszym dniu wyzwania, zaimki sprawiają, że nasza wypowiedź jest płynna, że nie powtarzamy na przykład cały czas imienia kogoś, albo nie powtarzamy cały czas rzeczownika. Posługując się przykładem, inaczej brzmi wypowiedź. Zadzwoniła moja koleżanka. Moja koleżanka powiedziała mi, że muszę zadzwonić do mojej koleżanki. To nie brzmi dobrze, jeżeli Twoja wypowiedź będzie brzmieć: zadzwoniła moja koleżanka, ona powiedziała mi, że muszę do niej zadzwonić. To brzmi bardzo ładnie, to brzmi tak, jakbyś mówił płynnie po polsku. Jeżeli któryś z aspektów języka polskiego jest dla Ciebie wyzwaniem lub po prostu potrzebujesz kogoś, z kim chcesz porozmawiać po polsku, to daję Ci też znać, że w przyszłym tygodniu zwolni się aż 10 miejsc na indywidualne kursy języka polskiego ze mną. Także jeżeli chcesz uczyć się indywidualnie ze mną, to nie są grupy, to są indywidualne zajęcia przez internet, to serdecznie zapraszam Cię. Na pewno będę gdzieś o tym jeszcze informować, ale jeżeli już chcesz zarezerwować swoje miejsce, po prostu napisz do mnie. Dziękuję Ci bardzo za to wyzwanie. Będziemy na pewno w kontakcie. Pozdrawiam.